Podcast powstaje w ramach akcji Posiłki Mocy. Ratujemy żywność przed zmarnowaniem i dostarczamy ją niemobilnym rodzinom osób z niepełnosprawnościami. Więcej o nas znajdziesz na stronie stowarzyszeniemudita.pl. Cześć, tu Olga. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Mocy. Dzisiaj moją rozmówczynią będzie Agnieszka, mama Pauli i żona Tomka z niepełnosprawnością. Przywitaj się i już bądź grzeczna. Tak. Będzie okej? Teraz już wiesz, możemy. Ściągawkę masz przygotowaną? Mam nadzieję, że dobrze wypadnę. Co ty zawsze dobrze Tak, no. Ale jak sobie tutaj jechałam, to tak No. sobie pomyślałam, że chyba Kraków to nie jest najlepiej dostosowane miasto dla osób o ograniczonej mobilności, nie? No wiesz co, to na pewno z perspektywy lat trochę się zmieniło, ale nie wiem, czy na korzyść. Ja w ogóle uważam, kiedyś byłam zaproszona przez takie stowarzyszenie, które zapytało mnie, czy dalej zamieszkałabym w Krakowie, gdybym miała taki wybór. No i jak sobie tak zaczęłam to analizować, no to na pewno jak urodziła się Paula te 23 lata temu, no to ten Kraków w ogóle dla mnie nie był dostosowany. Ja jak szłam z nią zwykłym wózkiem, to miałam problemy. Pamiętam zawsze drogę, którą musieliśmy pokonywać z centrum do Prokocimia. Jak ja wysiadałam na przystanku w Prokocimiu i miałam do szpitala, który jest instytucją publiczną i powinien być dostosowany dla każdego, pamiętam jak ja musiałam wózkiem, ja pchając Paulę po prostu pod tą górę, po tych wszystkich nierównościach, wybojach, wypchać ten wózek, to ja byłam przerażona, że coś w ogóle takiego jest. Wtedy jeszcze chyba nie zastanawiałam się tak głęboko, że kiedyś Paula sama będzie musiała tą drogę pokonać. Tutaj jednak była taka kwestia, że ja ją pchałam, pchałam ten wózek, a tutaj jednak ona dorosła i co na nasze nieszczęście, w tym samym miejscu został wybudowany szpital dla dorosłych. Przecież wszystkie kliniki są przeniesione koło szpitala w Prokocimiu. Tak. I jak ostatnio tam przyjeżdżaliśmy, to byłyśmy jeszcze bardziej przerażone, ponieważ ta droga, i te chodniki, tak jak nie były 23 lata temu dostosowane, tak nadal nie są, więc może więcej przystanków albo, nie wiem, tramwaji jeździ dostosowanych, ale w dalszym ciągu miasto się niestety w tej kwestii nie spisuje. No właśnie. A czy w związku z tym macie jakąś taką swoją własną mobilność, swoje własne ścieżki, szlaki utarte? My ogólnie lubimy poruszać się w obrębie centrum. Rynek i jego powierzchnia jest lepsza i jest gorsza. Na pewno te wszystkie nowe budowle, które powstają, no to są takim miejscem bardziej jakimś przyjaznym, no ale to na pewno nadzór budowlany już dziś nad tym wszystkim czuwa i powoduje, że ktoś tam faktycznie próbuje, może nie w 100%, bo wychodzą różne kruczki i różne inne nieprzyjemności, nawet przy nowych budowlach, ale na pewno tam jest tak to bardziej już sprawdzane. Ja w ogóle uważam, że przy wszystkich inwestycjach, niezależnie od tego, czy to jest renowacja, czy to jest nowo wybudowana jakaś tam część miasta, powinna być po prostu osoba, która obojętnie jaką, najlepiej by było, żeby to była grupa po prostu ekspertów, które są obeznane w różnych rodzajach niepełnosprawności. Ale dla mnie tacy eksperci, może eksperci to za dużo powiedziane, ale nawet działający w ramach wolontariatu, takie osoby po prostu powinny tam pójść i powinny to sprawdzić, czy to faktycznie jest dostosowane
tak jak mówię, dla każdego z rodzaju z niepełnosprawnością, bo tutaj ja mogę się posiłkować tym, że Paula i Tomek poruszają się na wózku i dla mnie to jest najważniejsze, ale jednak są tysiące innych niepełnosprawności i dla nich będzie coś innego ważne i istotne. Więc uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie. No i wracając do pytania, to my lubimy właśnie krążyć w tych takich nowych obiektach. Uważamy, że na przykład Tauron Arena, która nie ma dla nas podjazdu takiego niby bezpiecznego, bo tam jest bardzo dużo zakrętów na ścieżce, albo nie wiem, na przystanku jest też ciężko po prostu wysiąść z tramwaju, nawet niskopodłogowego, ponieważ jest wyżej tramwaj niż krawężnik, ale już sam obręb, jak się już dostanie tak jakby na płytę, na przykład Tauron Areny, no to już jest dobre po prostu, dobre miejsce, spokojnie można się poruszać, jest przestrzeń, nie ma krawężników, jest wszystko równe. No na pewno to jest absurd, ale galerie handlowe też są świetnie dostosowane, więc tutaj no właśnie trzeba by było sobie zadać pytanie, na ile to jest po prostu własna inicjatywa inwestora, a na ile to jest po prostu wymóg techniczny i budowlany, a na ile jest to po prostu też instytucja publiczna, która powinna być, a jednak nie jest. A wiesz, jak jest w innych miastach? Jak Kraków wypada na tle innych miast Polski? Orientujesz się? Znaczy my ogólnie dużo jeździmy po Polsce, w ogóle dużo jeździmy, dużo podróżujemy i uważam, że świetnie w tym wszystkim sobie radzi Trójmiasto. Dla mnie to jest po prostu, to jest wzór, z którego powinny czerpać wszystkie po prostu miasta Polski. Powinniśmy się od nich uczyć, bo tak jak oni wychodzą naprzeciw ludziom z niepełnosprawnościami, no to ja nie spotkałam jeszcze. Wiadomo, że Warszawa jest też świetnie dostosowana, ale jednak tutaj to, że jest stolicą, no to już też coś mówi. Zobowiązuje. No oczywiście, że ich zobowiązuje. Więc myśmy też byli bardzo mile zaskoczeni Warszawą, oznakowaniem, w ogóle innym jakimś takim podejściem, no nie wiem, inną mentalnością w ogóle ludzi. My jak wysiedliśmy, bo chcieliśmy w ogóle wypróbować transport publiczny i pojechaliśmy pociągiem. Jak zgłosiliśmy tą całą procedurę na dworcu PKP i w Krakowie, to tak mieliśmy takie wrażenie, że byliśmy tacy po prostu, no jesteście, ale to zawsze jest jakiś problem. A jak wysiedliśmy w Warszawie, to tam nie było. Tam po prostu oni wiedzieli, że my mamy wysiąść, przygotowali nam platformę, wysiedliśmy. Świetnie było wszystko oznakowane. Na dworcu nie było problemu, żebyśmy zamówili taksówkę. No i jak podchodziliśmy nawet do przystanków tramwajowych, no to oznakowania, no to w Krakowie też już są, nie można tego jakoś tam ich też negować, ale tam osoba, która obsługiwała autobus czy tramwaj, pytała nas nawet, na którym my chcemy wysiąść w przystanku i czy on na pewno będzie dostosowany. Albo sugerowała nam, że będzie dobrze na przykład wysiąść na tym i przesiąść się na jakąś tam kolejną linię, żeby jak najbliżej dojechać do naszego miejsca docelowego. Na pewno to dla mnie było bardzo pozytywne, ponieważ pamiętam, że przed tym naszym wyjazdem miałam taką nieprzyjemną sytuację z Paulą tu na przystanku na Bora Komorowskiego. Chciałyśmy dojechać do Huty. Jednak Bora Komorowskiego jest nową ulicą. Jest nowy przystanek. No, pan tak podjechał autobusem, że ja nie byłam w stanie Pauli sama po prostu wprowadzić, a jak mu zasugerowałam, żeby mi rozłożył platformę, to powiedział, że on nie może opuścić samochodu, więc no to takie, gdyby nie ludzie, ja w ogóle uważam, że jednak tutaj ludzie robią największą po prostu robotę. Gdyby nie ludzie, to pewnie byśmy zostały na tym przystanku i czekały na kolejny po prostu autobus, który przyjedzie i pan kierowca przyjedzie bezpiecznie do krawężnika albo po prostu będzie miły i wysiądzie. Więc no to takie, no ja nie wiem, gdzie
tkwi po prostu szczegół. No chyba jedynym wytłumaczeniem tego wszystkiego jest to, że to jednak jest nawyk ludzki. To po prostu człowiek tutaj albo jest bardziej empatyczny, albo jest mniej empatyczny. Tyle tylko, że jednak już tych ludzi z niepełnosprawnościami, ja mam takie wrażenie, jest tak już strasznie wszędzie dużo, że my już powinniśmy się nauczyć tej empatii do nich. Dlaczego jedni mogą, a drudzy nie mogą? Ale myślisz rzeczywiście, że jest ich dużo w przestrzeni publicznej? Jest taka świadomość Znaczy, ich na pewno obecności, widoczności? Na pewno jest więcej ludzi niż jak ja zaczynałam swoją historię po urodzeniu Pauli. Ja przedtem, jak szłam ulicą, mimo tego, że Paula późno usiadła na wózek inwalidzki, ale jak ja szłam ulicą, nawet z tym wózkiem zwykłym, to ja tych ludzi widziałam tylko w szpitalach albo w jakichś ośrodkach rehabilitacyjnych. A teraz, nie wiem, może ja się bardziej otworzyłam przez pryzmat czasu na niepełnosprawność, ale no nie ma dnia, żebym ja po prostu nie widziała kogoś w tej przestrzeni publicznej. Więc na pewno są widoczni, tylko czy są zauważalni, no to też jest trudno powiedzieć, bo mówię, no ja na pewno to wszystko widzę. Dla mnie to idzie w lepszym kierunku, ale czy ktoś inny też to zauważa? Gdybyś miała sobie tak przypomnieć, jak się zaczęła, tak jak powiedziałaś, twoja jakaś tam droga z niepełnosprawnością w rodzinie, co było dla ciebie takim największym zaskoczeniem, szokiem? Co się zmieniło tak najbardziej radykalnie w twoim życiu? Znaczy ja zawsze uważam, że mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, czyli najpierw urodzenie chorego dziecka, a później choroba Tomka, to my mamy zawsze szczęście do ludzi. Naprawdę świetną robotę robią NGOsy i to chapeau bas dla wszystkich, naprawdę, bo to oni właśnie gdzieś są, oni dla mnie są bardziej zaangażowani niż instytucje publiczne. Na pewno, żeby tak nie narzekać cały czas na te instytucje publiczne, to w tej kwestii administracji to też się tam zmieniło. Kiedyś, jak wchodziłam nawet do urzędu, który miał być przyjazny dla mnie, ponieważ szłam załatwić rzecz dotyczącą Pauli i mojego funkcjonowania, ja spotykałam się cały czas z taką kontrą, że może a po co wam jest to, a po co wam jest tamto, a procedury, a to musi być taki wózek, a nie możecie spróbować czegoś tańszego, a dofinansowanie byłoby do tego, a nie będzie do tego. Teraz jednak ta działka na pewno się zmieniła na naszą korzyść. Na pewno cały rozwój technologii jest bardziej nam przyjazny niż to było te 23 lata temu. Więc to jest taki przeskok. My zawsze uczyliśmy Paulę, że ona ma wychodzić do ludzi, ma próbować sobie załatwiać wszystko face to face, ma nie bać się prosić kogoś o pomoc. I mi się wydaje, że to jest dobre. Ale to, że weszło tak strasznie dużo technologii, jest też dobre, ponieważ jest grono ludzi, którzy nie mogą sobie w tym danym momencie pójść do urzędu i coś załatwić. Więc tutaj to jest dla nich na pewno uproszczenie, chociaż ja uważam, że załatwienie sprawy albo właśnie ta taka motywacja, że trzeba wyjść z domu jest społecznie jest czymś lepszym niż cały po prostu ta otoczka właśnie elektroniki. A tutaj wewnątrz, w domu, w mieszkaniu, jak wyglądało dostosowywanie w ogóle, czy szukanie dostępnego mieszkania? Znaczy my byliśmy po części przez brak barier architektonicznych i chęci poprzedniego właściciela bloku, w którym mieszkaliśmy, my byliśmy zdesperowani, że jednak to mieszkanie, chociaż częściowo musi być dostosowane dla osoby poruszającej się na wózku. Mieliśmy ten komfort, że prawo tak jakby budowlane było bardziej przychylne nam,
i wszystkie bloki, które były budowane po 2004 roku, muszą już mieć złamane częściowo bariery architektoniczne. Więc mieszkając w poprzednim mieszkaniu, gdzie ono było na pierwszym piętrze i właściciel nam nie wyraził zgody na zamontowanie jakiejkolwiek po prostu windy, w momencie, kiedy my przyszliśmy oglądać tutaj to mieszkanie, to my nie patrzyliśmy już na to, nie wiem, jaki rejon, co jest w środku. My po prostu cieszyliśmy się z tej platformy, że ona tutaj jest, bo wiedzieliśmy, że to jest po prostu najlepsze, co dla nas może być. Teraz uważamy, że gdybyśmy mieli znowu wybierać, to patrzylibyśmy pod innym kątem. Ta platforma, która dojeżdża tylko do tak jakby tego niskiego parteru, czyli w naszym przypadku, rozwiązuje tylko problem ludzi, którzy mieszkają na parterze. Ona nie rozwiązuje dalszych kondygnacji, więc gdybyśmy teraz mieli tą możliwość, to na pewno wybieralibyśmy blok, który ma po prostu z pozycji już nawet garażu windę, która porusza się na wszystkich piętrach. Ponieważ ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, ale ktoś inwestuje, kupuje mieszkanie na drugim piętrze i nie daj Boże ulega jakiemuś wypadkowi i on jest uziemiony w swoim własnym domu. My naprawdę mamy ten komfort, że nie wiem, mamy nisko kontakty, mamy wjazd na balkon bez progu, mamy szerokie drzwi, więc w naszym przypadku to rozwiązanie jest naprawdę czymś świetnym. No i to, co najważniejsze, mamy po prostu, mieszkamy na parterze i mamy platformę, która po prostu jedzie z pozycji klatki przez te 10 po prostu schodów. A w sensie takim bardziej nie architektonicznym, tylko jakimś społecznym czy kulturowym, co dla Ciebie było jakimś takim odkryciem, czego się, nie wiem, nie spodziewałaś, co Cię zaskoczyło w tym jakby życiu z niepełnosprawnością w rodzinie? Tutaj to jest naprawdę bardzo indywidualnie, ponieważ wiemy, że każdy jest indywidualistą. Na pewno to, że my jesteśmy otwarci, to pomaga nam tak jakby lepiej wejść w to środowisko. Więc to jest to, co wspomniałam wcześniej. My nie powinniśmy się po prostu bać wychodzić do ludzi i mówić nie bądźmy nachalni, bo ja sama tego po prostu nie lubię, jeżeli ktoś mnie zarzuca pytaniami a po co, a dlaczego, a jak. Jeżeli chcę o tym rozmawiać, no to rozmawiam, ale jak nie, no to nie. Ale na pewno uświadamianie ludzi i pokazywanie im otwarcie się na drugiego człowieka powoduje, że jest nam prościej. Ja nie widzę problemu w tym, żebyśmy weszli do restauracji, która nawet ma schody, ponieważ nie wstydzę się po prostu kogoś poprosić o pomoc. A dlaczego mam tam nie wejść, jak ja mam na to ochotę? Ja nie wstydzę się pójść z Tomkiem i z Paulą na ogólnodostępny koncert, czy nie wiem, na spacer do parku. No nie, dla mnie to nie jest problem. Czasami kosztuje mnie i ich więcej wysiłku, bo wpadki zdarzają się na każdym kroku, ale uważam, że nie zamykanie się, nawet pokazanie swojej porażki gdzieś na zewnątrz jest czymś lepszym niż tłamszenie siebie i swoich najbliższych po prostu w domu i zamknięcie się ze swoim własnym problemem w domu. No właśnie, a propos tego otwierania się na ludzi, częściej wychodzicie, czy częściej macie gości w domu? U nas jest to wszystko zależne nawet od pogody, ponieważ jak ja mam wyjść z Tomkiem i z Paulą w momencie, kiedy pada deszcz albo jest nieodciężony chodnik, to ja zdecydowanie wolę po prostu kogoś zaprosić, ale to jest moja wygoda. Więc no i jeszcze jesteśmy też tak, to chyba jest taki nasz jedyny minus mówię o mojej rodzinie, że ja nie lubię komuś robić problemu, więc w momencie, kiedy ja na przykład miałabym wyjść z domu z oblepionym wózkiem, później wejść do kogoś, to czułabym się po prostu źle, że ja komuś dokładam problemu, bo my temu komuś nabrudzimy w tym jego domu. Więc w tym takim okresie właśnie jesienno-zimowym to na pewno wolę przyjmować po prostu gości u siebie, bo takie warunki atmosferyczne na pewno nie sprzyjają ludziom, którzy borykają się z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Ale ogólnie my jako rodzina to jesteśmy na pewno statni i my lubimy wychodzić
poznawać ludzi, nie wiem, dobrze bawić się, no w każdym towarzystwie. Dla mnie naprawdę nie ma problemu z tym, żebyśmy my weszli w jakieś grono. Jeżeli tylko ludzie akceptują nas takim, jakim my jesteśmy, to my nie widzimy problemu, żeby się po prostu nie poruszać, nie przyjaźnić, nie wyjeżdżać, nie zwiedzać. No nie, dla nas to nie jest po prostu problem. A jeszcze macie psa. To nie jest jakieś dodatkowe utrudnienie, obciążenie takich codziennych? To śmiesznie u nas wygląda, ponieważ my, może nie codziennie, ale no są takie dni, że my wychodzimy wszyscy, czyli całą naszą trójką i ten nasz pies. No i wtedy jest tak, i wtedy jest tak, że jak wychodzimy w takie miejsca, czyli na przykład mieszkamy blisko Tauron Areny, więc pakujemy się do auta i jedziemy pod tą Tauron Arenę. I tam wiem, że Paula ma taką swobodę po prostu poruszania się, że ona trzymając Fionę nie jest w stanie ani sobie, ani Fionie nic zrobić. Ja wtedy po prostu pilotuję Tomka i idziemy na normalny spacer. Ale na przykład po rynku krakowskim jest mi zdecydowanie gorzej się poruszać. Paula ma jakieś krawężniki, ja muszę pilotować Tomka, więc nie mamy tych kolejnych rąk, żeby po prostu trzymać smycz z psem. Ale no na pewno, pies tutaj nie jest problemem. Paula też jako osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim, bierze sobie psa na kolana i wychodzi z nią na spacer. Więc wszystko jest to po prostu, wszystko to jest kwestia po prostu, nie wiem, jakiejś organizacji, dostosowania się, przemyślenia każdej sytuacji. A jakie są takie rzeczy w waszej codzienności, w rytmie dnia, na przykład, jak myślisz, których osoba bez takiego doświadczenia niepełnosprawności czy ograniczonej mobilności by nie zrozumiała? Czy które mogłyby się wydać dziwne? Są takie w ogóle? No, nie wiem, na pewno sposób naszego poruszania się dla niektórych jest dziwny. Na pewno sposób naszego, nie wiem, mojego wkładania Tomka do auta jest też dziwne. Jeżeli ktoś patrzy z boku, on wcale nie musi wiedzieć, jak on ma po prostu tego Tomka tam posadzić. Ja musiałabym po prostu pokazać wszystkie ruchy, ktoś musiałby mnie zaobserwować i zapewne by się to udało. Ale niektórzy jak na przykład poznajemy kogoś i ktoś nas odprowadza do auta, no to dla niektórych to jest po prostu kosmos, jak ja po prostu tym Tomkiem, za przeproszeniem, rzucam. Ja już mam po prostu wyuczone takie ruchy, ja wiem, gdzie ja mam złapać, co ja mam przytrzymać, żeby Tomek siedział w tym aucie. Nawet sposób wkładania wózków do bagażnika jest też przeze mnie po prostu opatentowany. Ja wiem, że ja mam teraz zrobić to, teraz to. Więc na pewno dla osoby, która nigdy nie miała do czynienia z niepełnosprawnością, te całe rytuały, które my robimy codziennie, to jest po prostu coś kosmicznego. Gdybym zaczepiła w tym momencie jakiegoś przechodnia i powiedziała mu, żeby mi pomógł, no to myślę, że mógłby stanąć z boku i najpierw się przyglądać, a później mógłby na przykład powiedzieć, że się boi, no bo jednak są to bezwładne ciała, które trzeba wiedzieć, jak trzeba nawet wrzucić do tego auta, brzydko mówiąc. Jest to wszystko, tak jak ja się tych rzeczy nauczyłam, tak uważam, że ludzie, którzy po prostu najpierw się przyglądają, a później by do tego podeszli i chcieli spróbować, też by się tego po prostu nauczyli. Ale to jest po prostu kwestia chęci i chęci. Tutaj po prostu chęć pomocy jest najważniejsza. A wasi przyjaciele, znajomi mają jakieś takie rzeczy, których też musieli się jakoś nauczyć albo których się po prostu samoistnie nauczyli jakoś tak żyjąc z wami? Rodzina? No tutaj to nie mamy problemu. Tutaj to wygląda tak, że na początku my
bo o Pauli to tutaj nie mamy co mówić. Paula mimo swojej niepełnosprawności ma tak po prostu silne ręce i jest w stanie sobie po prostu wskoczyć, trzymając się czegoś wszędzie, podnieść się. No wiadomo, że krawężniki są dla niej problemem, jakaś tam wysokość, wyższa szafka czy coś. No to nie, ale na przykład ja bardzo długo z Tomkiem mieliśmy takie sytuacje, że ja tak jakby zawsze uważałam, że ja jestem na tyle silna, rozważna i tak to znam, że nikt nie jest w stanie w tym momencie mi pomóc albo coś tak zrobić, żeby to było szybko, dobrze i żeby wszyscy byli zadowoleni. No z czasem nauczyłam się, że muszę pokazywać też niektórym ludziom inne rzeczy. I my tak stopniowo przyzwyczajaliśmy tych naszych przyjaciół, tych naszych znajomych do tej naszej niepełnosprawności. I teraz jest tak, że są tacy nasi przyjaciele czy rodzina, którzy wiedzą, jak mają Tomka wsadzić do auta, którzy wiedzą, jak mają go posadzić z łóżka na wózek. Są też tacy, którzy są tak otwarci i tak z nami zżyci, że są w stanie nakarmić Tomka bez mojej po prostu obecności. Więc to mówię, to jest po prostu wszystko to są chęci i nastawienie tych ludzi do naszego po prostu wspólnego życia. Macie duży krąg przyjaciół wokół siebie? Tak, my jesteśmy otwarci i tak jak wspomniałam na początku, my mamy szczęście do ludzi i chyba to jest też takim naszym po prostu motorem, że ja nie boję się wyjść z domu. Tak długo żyjemy z niepełnosprawnością Tomka i Pauli, że my jesteśmy w stanie sobie po prostu powiedzieć, że ten dzień dzisiaj to będzie spokojny i ja mogę spokojnie wyjść, przygotować to, co muszę przygotować w obrębie po prostu zasięgu Tomka czy Pauli, a nawet zostawić Tomka samego w domu i on jest w stanie po prostu sobie sam tutaj przez jakiś czas być. No, wydaje mi się, że bez tej takiej naszej właśnie, nie wiem, organizacji, no to byłoby nam na pewno zdecydowanie ciężej. Ale ludzie, no i ta nasza chęć taka do takiego normalnego życia. Ja nigdy nie chciałam być postrzegana jako matka dziecka z niepełnosprawnością. Ja jak urodziłam Paulę i lekarze mi codziennie przez bardzo długie lata mówili, że to są tylko problemy, to są tylko wyrzeczenia, to są tylko, nie wiem, dni przepłakane, pobyty w szpitalach, to ja zawsze mówiłam do Tomka, że my udowodnimy wszystkim, że to tak nie będzie wyglądać, że nasza Paula nigdy ani my nie będziemy mieli stereotypu, że jak ona jeździ na wózku, to musi mieć podarte spodnie albo, nie wiem, wyciągać tylko rękę o pomoc, chociaż nie bronię jej prosić o pomoc. Jak zachorował Tomek, to już w ogóle gdzieś, nie wiem, stwierdziłam, że nie wiem, czy mogę to nazwać misją, że ja po prostu udowodnię wszystkim, że my dalej jesteśmy pełnowartościową, pełną rodziną, która mimo tych problemów jest sobie w stanie po prostu normalnie żyć, funkcjonować, podróżować, pracować. Ja chcę być traktowana jak każdy po prostu obywatel tego świata. A sobie pozwalasz prosić o pomoc? Ja nie zamykam się na proszenie i zawsze uważam, że skoro ja coś dostałam od kogoś, a w tym momencie ja mogę być z tej drugiej strony barykady, to też bardzo my otwieramy się na pomoc innym ludziom. Nie wstydzę się, no po prostu są takie, nie wiem, dni, miesiące, kiedy my możemy normalnie funkcjonować, a są też takie dni i miesiące, kiedy jest nam ciężej, więc wtedy nie lubię przegiąć tak jakby tej kreski, ale no nie wstydzę się, po prostu nie wstydzę się. No ja nie jestem ani moja rodzina, ani ja nie jesteśmy niczemu winni, że system jest tak skonstruowany, że mimo tego, że człowiek chodzi do pracy,
przychodzą takie wydatki, które normalnie z tej pensji nie jesteśmy w stanie sobie po prostu poradzić. Więc skoro jest coś takiego jak fundacja, czy stowarzyszenie, czy ludzie, którzy czują potrzebę po prostu podzielenia się, to dlaczego po prostu z tego nie skorzystać? Wspólnota. Tak. Ale powiedziałaś, że wy też lubicie pomagać. Co najbardziej lubicie robić? Jest jakaś taka, nie wiem, organizacja, czy jakaś forma, w którą się angażujecie? Zawsze przykład, tak jak ktoś wyrasta z butów, tak Paula wyrasta ze swojego wózka i my nigdy nie sprzedaliśmy wózków Pauli. My zawsze je oddaliśmy jakiemuś dziecku, dla którego ten wózek był po prostu potrzebny. Tak samo było z różnymi innymi sprzętami ortopedycznymi. Przykłady nawet, nie wiem, jakichś środków pomocniczych. No ze wszystkiego człowiek jest w stanie wyrosnąć, a tych rzeczy naprawdę zużywa się bardzo dużo i one są zawsze w domu. Nie wiem, przykład nawet opatrunków przeciwodleżynowych. To są tak drogie rzeczy, a my mieliśmy takie lata, że Tomek z Paulą byli na wielu operacjach i my tych opatrunków, bandaży, tego wszystkiego mieliśmy strasznie dużo, bo to było im potrzebne, ale jest to też rzecz medyczna, która na jednego zadziała, na drugiego nie, więc ja nie widziałam problemu, żeby po prostu to wszystko oddać. Paulę też uczymy po prostu pomocy na drugiego człowieka. Chodziła do szkoły, była zaangażowana w wolontariat. Trzeba było zbierać zakrętki, to je zbierała i razem ze mną zawoziła do hospicjum. Jeździ na obozy z innymi ludźmi, którzy są w gorszym stanie na przykład niepełnosprawni niż ona i też im po prostu pomaga. Przyniesienie komuś szklanki wody jest też po prostu pomocą, jeżeli ten ktoś sobie sam nie może z tym pomóc. Więc wydaje mi się, że też dla kogoś to jest błahostka, ale jeżeli ja mam taką wiedzę i doświadczenie i wiem, jak przejść na przykład jakąś tam ścieżkę administracyjną, to dlaczego ja mam się też nią nie podzielić? Dlatego też na przykład dzielę się nawet tą właśnie wiedzą o lekarzach, o tym, jak załatwić jakąś sprawę, ponieważ jeżeli komuś rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, ten ktoś naprawdę jest zostawiony sam w sobie. Jeżeli nie znajdzie drugiej takiej po prostu osoby, która będzie chciała mu pomóc, no to jest ciężko, naprawdę to jest ciężko. Ludzie popadają w depresję, mają załamania, bo to jest na czym się załamać. No, trzeba całe swoje życie przeorganizować w jednej chwili, nie? Takie pierwsze kroki. Pierwsze kroki są na pewno ciężkie, dlatego uważam, że można to naprawdę przejść prościej, szybciej, ale jeżeli jest ktoś po prostu z boku, kto może po prostu gdzieś tam to nawet nie tyle pilotować, co po prostu doradzić, co zrobić, jak zrobić, no żeby to uprościć, żeby mieć czas na zastanowienie się, jak pomóc temu dziecku albo samemu sobie, a nie od razu wchodzić w tą machinę po prostu biurokracji. A pamiętasz swoje pierwsze kroki? Miałaś taką jakąś przewodniczkę albo przewodnika? Nie, ja uważam, że już od pozycji szpitala po prostu to było bardzo źle zorganizowane, ponieważ urodziła się Paula, Tomkowi nie pozwolono wejść do mnie na oddział, na następny nie pokazano mi jej, na następny dzień zabrano mi ją do drugiego szpitala. Ja zostałam 7 dni w szpitalu sama, moje dziecko było na drugim końcu Krakowa i wszyscy przychodzili i tylko też głupie, bo pytali mnie, co u mojego dziecka, wiedząc, że nie mamy telefonów komórkowych, na oddział nie można się dodzwonić, bo jest to intensywna terapia, więc to takie, jak ja sobie to teraz przypominam, no to gdybym miała teraz ten rozum i tą wiedzę,
to chyba w momencie, kiedy wyciągnęli mi Paulę z brzucha, wypisałabym się na własne żądanie i pojechałabym ze swoim dzieckiem, a nie po prostu była tłamszona informacjami i pytaniami, co z moim dzieckiem i czy już jest po operacji, czy jeszcze nie. No kurde, ja nie miałam czasu odpocząć po cesarce i i pomyśleć o tym, że nie ma mojego dziecka ze mną, a oni mnie bombardowali takimi pytaniami. Później, no niby Prokocim polepszył mi tą ścieżkę, bo już miałam możliwość bycia z Paulą, nie całymi dniami, tylko wyznaczone godziny, ale już jednak mogłam być z tym moim dzieckiem, ale z tego, co mi wiadomo, to do tej pory po prostu tam nie ma takich osób, które by pomogły, które by po prostu przyszły, stanęły koło Ciebie i nie wiem, powiedziały Ci, że może Pani skorzystać z pomocy psychologa, nawet psychiatry, bo stało się coś złego. Nie, ja po prostu tego wszystkiego musiałam uczyć się sama. No później jak już człowiek tak jakby troszeczkę się nauczy z tym żyć, no to jednak na tych oddziałach spotyka się rodziców, które borykają się z takimi samymi problemami. Tyle tylko, że to jest znowu inny rodzic. To nie jest osoba, która po prostu, to nie jest lekarz, który on Ci wytłumaczy to pod względem medycznym, a nie a nie żeby Cię objąć po prostu taką doraźną nawet pomocą, bo on opiekuje się Twoim dzieckiem, a nie Tobą, a wszyscy sobie zdajemy sprawę, że jeżeli ktoś jeden choruje, no to kolejni też chorują w tej rodzinie, bo to nie można przejść, mieszkając w jednym domu, nie można przejść obojętnie obok nieszczęścia, które Cię po prostu spotkało. A czy jak zachorował Tomek, to byłaś już jakoś na to bardziej przygotowana, czy to były całkiem nowe, jakieś inne wyzwania? Kiedy nauczyliśmy się przez parę lat, bo Paula miała 6 lat, kiedy u Tomka wykryto jego chorobę, kiedy my przez te 6 lat już tak jakby nauczyliśmy się żyć z niepełnosprawnością Pauli, to doszło do takiej sytuacji, że ja miałam wrażenie, że urodzenie chorej Pauli było niczym do tego, co się wydarzyło w 2005 roku. Ponieważ my podzieliliśmy swoje role. To Tomek był mężem i tatą, który zarabia na ten dom, a ja byłam tą mamą, która dba o nasz dom i zajmuje się Paulą, żeby wyprowadzić ją do jak najlepszego stanu fizycznego i psychicznego, żeby nasze dziecko po prostu mogło funkcjonować w społeczeństwie, żeby mogła pójść do szkoły, żeby miała przyjaciół, znajomych i po prostu przeżywała dzieciństwo. W momencie, kiedy zachorował Tomek, kiedy diagnozowano Tomka, ja byłam z Paulą w Poznaniu, Tomek był w Krakowie. Ja musiałam myśleć, jaką podjąć decyzję, jeśli chodzi o operację Pauli, ale z drugiej strony musiałam też myśleć, co tutaj dzieje się w Krakowie, więc zagipsowaną Paulą od pasa w dół pociągiem przyjechałam do Krakowa. Na następny dzień Tomek został przyjęty do szpitala. No, stało się tak, jak się stało, że operacja się nie udała. No i po raz kolejny zostaliśmy po prostu sami. Tyle tylko, że ja wtedy, kiedy rodziłam Paulę, miałam Tomka obok siebie i mogliśmy decyzje wszystkie podejmować razem, a w momencie, kiedy zachorował Tomek, ja po prostu zostałam sama. Były w naszym życiu takie sytuacje, gdzie Tomek był w Lublinie, ja byłam z Paulą w Krakowie i ja musiałam organizować pomoc dla Pauli, żebym mogła jechać odwiedzić mojego męża po operacji w Lublinie. I to też... I gdyby nie to, że miałam pomoc rodziny i przyjaciół, to no, nikt inny nie był w stanie mi po prostu pomóc. Więc to nie jest łatwa sytuacja, kiedy rodzi się jedno dziecko w rodzinie albo ktoś z rodziców choruje. Ja nie wiem, skąd tak naprawdę my wtedy mieliśmy tą siłę, żeby po prostu to wszystko tak utrzymać i wyprostować tą linię. Nie wiem, no my chyba
My za wszelką cenę chcieliśmy być normalną rodziną. My chcieliśmy, żeby to było tak jak ma być. Jest mama, tata, jest Paula i że nauczyliśmy się żyć z tymi dwoma wózkami. Nauczyliśmy się z nimi funkcjonować. Na pewno ich nie pokochaliśmy, bo to jest normalne. Nie pokochaliśmy się z nimi i mam dni, kiedy po prostu mogłabym je po prostu wyrzucić przez balkon, ale nauczyliśmy się z nimi żyć. I nauczyliśmy się żyć z tymi różnymi przeszkodami. Nie jest kolorowo, ale uważam, że jakoś da radę po prostu. Jak się tylko chce i człowiek ma jakąś taką chęć życia i funkcjonowania, to wszystko jesteśmy w stanie sobie po prostu spróbować wyprostować i cieszyć się po prostu każdym tym dniem i tym wszystkim, co się ma, co się osiąga. Powiedziałaś, że nie wiesz, skąd wtedy wzięłaś siłę na to wszystko, a teraz skąd bierzesz? Ja czerpię radość z każdej rzeczy. Ja nawet śmieję się po prostu z filiżanki kawy, siedząc z przyjaciółką czy z koleżanką gdzieś w kawiarni. No cieszy mnie po prostu, cieszy mnie wszystko. Cieszy mnie wszystko. Cieszy mnie każdy sukces mój, Pauli, Tomka. Lubię się dzielić po prostu z ludźmi tymi moimi też emocjami. Jak na przykład wracając do 2005 roku, kiedy... Fionka, chodź tutaj, nie przeszkadzaj. Kiedy musiałam do Poznania z zagipsowaną Paulą jechać pociągiem i nie spać całą noc, później iść z wózkiem po nierównych chodnikach, bo nie stać mnie było na to, żeby wynająć taksówkę i później kolejną noc być cały dzień w szpitalu i kolejną noc wracać do Krakowa, a teraz wychodzę z domu, pakuję wózek i jadę autem, to ja mam się z czego cieszyć. To jest nasz sukces, to jest nasze wspólne po prostu wyrzeczenie Tomka, moje i Pauli do tego, żeby dążyć cały czas do czegoś lepszego, żeby nam było lepiej. Wszystkie nasze sukcesy są dla nas po prostu radością i na pewno jeszcze bardziej nas napędzają, ale tak jak mówię, są to na pewno też sukcesy ludzi, którzy nas otaczają, którzy z nami po prostu są, którzy jak trzeba to nam pomagają, jak trzeba to nas po prostu doprowadzają też do pionu, że może trzeba spróbować czegoś nowego, a może to, a może tamto, więc to jest wspólny sukces nas, ale też właśnie tych, którzy z nami są. W jakim sensie was doprowadzają do pionu? No tłumacząc nam, że przykład nawet wakacji, że skoro dojechaliśmy już nad morze, to dlaczego nie pojechać dalej? Dlaczego nie zobaczyć czegoś po prostu nowego? Oni nam pomogą, ale pojedźmy. To jest kolejne po prostu jakieś przekroczenie jakiejś kolejnej po prostu bariery. Dlaczego zamknąć się tylko na tego lekarza, jak może tamten będzie po prostu lepszy? Czyli popychają do działania. Też. Tak, to jest po prostu takie kolejne, które właśnie jest nam potrzebne. Ja już miałam takie etapy w swoim życiu, że ja już naprawdę nie chciałam grzebać w internecie, wysłuchiwać po prostu innych lekarzy. Mi się wydawało, że to, co zrobiłam dla Tomka i dla Pauli, to jest to, co my mogliśmy wszyscy razem zrobić. Ale jednak każdy ma innych znajomych, inne pomysły na wyszukiwanie czegoś. I jeżeli usłyszał, że na przykład tam jesteśmy jeszcze w stanie coś zrobić, to dlaczego nie pojechać na tą konsultację i tego po prostu nie spróbować? To jakbyś miała coś powiedzieć, poradzić rządzącym, politykom albo włodarzom miasta, żeby zwrócić uwagę na sytuację rodzin takich jak wasza, co by to było? Na pewno nie ma na to magicznej różdżki, którą po prostu się pstryknie i wszystko się zmieni. Każdy, kto przychodzi, czy to rządzący na szczeblu centralnym, czy nawet samorządowym, każdy chce pewnie coś zmienić. I to widać. To widać przez te lata.
Oni mimo wszystko to się starają, ale uważam, że powinno się jeszcze więcej otworzyć drzwi na tych ludzi, którzy po prostu borykają się z jakimiś problemami. My sobie świetnie zdajemy sprawę z tego, że gdyby nasze szkolnictwo było inne, to ludzi, którzy mają problemy, byłoby więcej wykształconych. Świetnie sobie zdajemy sprawę, że jak rynek pracy byłby bardziej otwarty, to ci ludzie nie staliby do ZUS-u po rentę, tylko każdy chce pójść po prostu pracować. Gdyby nawet przykład mieszkania, gdyby więcej budowało się bloków, które mają złamane bariery architektoniczne, ci ludzie też staliby się po prostu bardziej samodzielni. Ja nienawidzę po prostu za przeproszeniem get, gdzie się po prostu ładuje wszystkich do jednego worka, bo ktoś jest niepełnosprawny i tworzy się DPS-y i ci ludzie tam po prostu są skazani na to, co im po prostu państwo daje. Pozwólmy każdemu po prostu iść swoją ścieżką. My możemy stworzyć, nawet właśnie tak jak kraje zachodnie. Mam przykład po Holandii, to bardzo sprawdzony. Tam pracuje każdy, kto chce pracować. Tam ludzie trzymają ołówek w buzi i chodzą do pracy. To on później zdecyduje, czy on chce tą pracę wykonywać, ale dajmy im po prostu tą pracę. Możliwości. Pozwólmy im po prostu wychodzić z domu, wchodzić do szkół, chodzić do pracy, korzystać z instytucji kultury, zakładać rodziny, płacić podatki, a nie tylko dalej przypinać się im łatkę, że są ludźmi, którzy po prostu tylko wyciągają rękę o pomoc. A jakbyś miała coś powiedzieć społeczeństwu? To, żeby każdy zastanowił się nad tym, że nie znamy dnia ani godziny i każdy może w każdej chwili stać się osobą niepełnosprawną. Ludzie są dobrzy, ludzie są empatyczni. Dopóki ich to tak bardzo głęboko nie dotknie albo nie spotkają się w tym gronie, to uważają, że ten problem nie dotyczy ich. Więc no to chyba by było. Traktuj innego tak, jak ty byś chciał być traktowany. I to jest moje, prawdziwe i uważam, że tak powinno być, bo ludzie naprawdę nad tym się nie zastanawiają. Dzięki. Nie ma za Ładne co. zakończenie. Nie Dzięki ma za co. rozmowę. Długo nam to trwało, Olga, nie? A na co ty? Sam raz. Za nami kolejny odcinek podcastu Mocy. Bardzo dziękuję za Waszą obecność i zachęcam, żeby posłać tę rozmowę dalej i odwiedzić kanały społecznościowe Stowarzyszenia Mudita. Razem możecie pomóc nam zwiększać świadomość na temat sytuacji rodzin niemobilnych w Polsce. Przypominam też, że projekt ten powstał w ramach projektu Innowacje na ludzką miarę, rozwój mikroinnowacji w temacie włączenia społecznego realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.